Icon of Sin. Zespół założony w Brazylii, a dokładniej w Kurytybie w stanie Parana. Zespół zaczął grać w 2020 roku i gra do dzisiaj. Gatunek jaki grają to heavy metal, a album, o którym sobie dzisiaj opowiemy to Icon of Sin. Album można kupić na stronie dvdmax.pl za 69,99 zł. Czy album jest warty swojej ceny? Czy ich pierwszy album ma coś ciekawego do zaoferowania? Czy zespół, w którym wokalista brzmi jak Bruce Dickinson, mnie przekonał do siebie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z albumu muzycznego. Albumu, który znalazłem całkiem przypadkiem na moim ulubionym kanale, o którym często mówię, czyli New Wave of Traditional Heavy Metal. Zachęciła mnie okładka, więc rozsiadłem się na fotelu, puściłem album i po przesłuchaniu dostałem coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. Opowiedzmy sobie na początek coś o zespole. Icon of Sin to zespół składający się z 5 członków i z góry przepraszam, jeśli błędnie odczytam imię bądź nazwisko. Caio Vidal basista, Marcos Franzman perkusista, Sol Perez gitarzysta, Marcelo Gelbke? Przepraszam najmocniej, ale nie jestem pewien, jak wymówić to nazwisko. Jest gitarzystą. Oraz Rafael Mendes jako wokalista. Warto nadmienić, że w momencie nagrania albumu zamiast Marcosa i Marcelo był CJ Dubila na perkusji, a Mateus Cantaleano grał na gitarze. Ta piątka dżentelmenów wydała album dokładnie 16 kwietnia 2021 i na tej płycie znajduje się 13 utworów. 12 jeśli nie liczymy 25-sekundowego wstępu. Utwory na tej płycie to Icon of Sin, Road Rage, Shadow Dancer, Unholy Battleground, Nightbreed, Virtual Empire, Pandemic Euphoria, Clouds Over Gotham, Arcade Generation, Hagakure, The Last Samurai, The Howling oraz Survival Instinct. Napisałem również do zespołu, by spróbować dowiedzieć się czegoś więcej na temat albumu i ich samych. Odpowiedzi otrzymałem od gitarzysty zespołu, czyli od Marcello. Icon of Sin to album, który ma jakąkolwiek tematykę? Całość albumu zawiera różnorakie utwory, które opowiadają o generacji arcade'owej, na temat Gotham itp. I moje pytanie brzmi, czy jest jakaś ogólna tematyka albumu, czy jednak jest to zbiór różnych utworów o różnej tematyce? Sergio Mazul, który pisze teksty, często inspiruje się filmami, grami, komiksami i motywami geeków. To zbiór rozmaitych tematów. Jakie były inspiracje ogólne do tekstów? I nie mówię tu wyłącznie o innych zespołach, ale również o kulturze jak literatura, sztuka, gry itp. Zazwyczaj inspirujemy się jakimś motywem. Najpierw piszemy teksty i melodie, a następnie tworzymy muzykę wokół tego motywu. Ja i Sergio jesteśmy oczywiście nerdami i fanatykami tej kultury, więc zawsze inspirujemy się tym, co jest wydawane czy to nową grą, czy nowym filmem. Prawdopodobnie mieliście ogromną ilość pytań, ale czy wiedzieliście, że wasz wokalista brzmi jak Bruce Dickinson? To, co mnie ogromnie zaskoczyło, to fakt, że wasz wokalista brzmi jak wokalista Iron Maiden i w sumie... Jak to wyszło? Mam na myśli to, czy od zawsze mówili mu, że ma podobny głos, czy dopiero jak zaczął śpiewać, to odkrył, że brzmi podobnie do niego. Jesteśmy tego całkowicie świadomi. Oczywiście Rafael byłby tym, który odpowiedziałby na to pytanie w bardziej dogłębny sposób, z własnej perspektywy. Kiedy zwróciła się do nas wytwórnia Frontiers, Rafael miał już na swoim YouTube serię zatytułowaną Co by było, gdyby Bruce Dickinson zaśpiewał. To właśnie my byliśmy odpowiedzialni za napisanie i wyprodukowanie heavy metalowego albumu do zaśpiewania przez niego. Skąd właściwie wzięła się nazwa zespołu, jaką jest Icon of Sin? Icon of Sin to nie tylko nazwa zespołu, ale także nasza piosenka o tym tytule. Utwór został napisany jako pierwszy, zainspirowany złoczyńcą Duma i wszyscy pomyśleliśmy, że będzie to fajna nazwa dla zespołu. Czy były jakieś problemy w trakcie nagrywania płyty? Mam na myśli na przykład inne wizje zagrania danego utworu, problem z wymyśleniem muzyki czy tekstu lub po prostu zwykłe konflikty w zespole. Cóż, mamy dwa albumy. Jednym z nich jest tytułowy Icon of Sin, wydany w 2021 roku, a drugi nazywa się Legends i został wydany w zeszłym roku 2023. Albumy miały bardzo różne procesy nagrywania, Legends był moim zdaniem znacznie lepszy. Byliśmy znacznie bardziej dojrzali jako muzycy i producenci. Jakie macie plany na przyszłość? Praca nad kolejnym albumem? Koncerty? Podróżowanie po innych państwach lub nawet kontynentach i promocja zespołu? Chcielibyśmy grać więcej koncertów i wyruszyć w trasy do innych krajów, to byłoby niesamowite.
Zamierzamy robić wszystko, żeby te rzeczy się wydarzyły. Jak na razie nie ma planu na napisanie trzeciego albumu, nie jesteśmy pewni kiedy to nastąpi, ale prawdopodobnie stanie się to gdzieś w przyszłości. No dobrze, po samych pytaniach nadszedł czas na moją opinię na temat tego krążka. Przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem i to nie tylko ze względu na podobieństwo wokalne między Rafaelem a Bruce'em. Jestem pod wrażeniem ze względu na samą melodię, którą zagrała cała ekipa, bo te utwory są według mnie naprawdę dobre. Mają naprawdę niezły klimat, porządne brzmienie i ogromnie podobają mi się teksty. Muzycznie mają taki klimacik starego metalu i chociażby przez perkusję i jej brzmienie miałem nawet takie odczucie, że brzmią jak Maideni. Co prawda nie 1 do 1, ale miałem od czasu do czasu takie wrażenie. Niesamowita jest dla mnie atmosfera w tych utworach, zwłaszcza w utworze, w którym się niesamowicie zakochałem, a mówię tu o Clouds Over Gotham. Na początku bardzo spokojne tempo, jak wstęp do jakiejś historii, potem hukiem ruszają instrumenty i wchodzi wokal. A gdy przychodzą do refrenu, to jestem w niebie, bo od razu po zaśpiewaniu słów Clouds Over Gotham w głowie mam jakąś scenę walki między Batmanem a Jokerem chociażby, albo inne mroczne klimaty. Utwór jest po prostu genialny. Uwielbiam również jak w utworze Unholy Battleground krzyczy Unholy. Ten skrzeczący głos jest dla mnie symfonią, niesamowicie dobrze wpasowuje się w melodię. Jeśli chodzi ogólnie o muzykę, to jest ona dość różnorodna ze względu na brzmienie. Rytmika często jest dość szybka, ale muzycznie utwory dość się różnią według mnie, przez co za każdym razem dostajemy kompletnie co innego i nie wiadomo czego tak naprawdę się spodziewać. Nie można się nudzić przy tej płycie. Niesamowicie w ogóle podoba mi się w utworze Arcade Generation klimat i wiele gier, które zostały wymienione, jak Street Fighter, Mortal Kombat, czy grę, którą bardzo dobrze wspominam z dzieciństwa, czyli Metal Slug. Jezu, jaka ta seria była zajebista. Jest jednak jedna rzecz, która mi się nie podobała lub według mnie jest zbędna. W utworze Road Rage w wersie All Hell Break Loose Out of Control, gdy krzyczy Out of Control, śpiewa to naprawdę wysoko i to dla mnie trochę psuje klimat i nie pasuje mi tutaj. I choć wokalista parę razy śpiewa tak wysoko w różnych utworach i mi to nie przeszkadza, tak tutaj po prostu mam z tym problem, jakoś mi to ze sobą nie współgra. No dobrze, opowiedzmy sobie teraz coś o mojej ulubionej trójcy i utworze, który mi się najmniej podobał. 3 utwory, które podobają mi się najbardziej to Clouds Over Gotham, Icon of Sin i chyba Arcade Generation. Dlaczego chyba? Ano dlatego, że praktycznie każdy utwór mi się podoba i trudno mi wybrać trójkę ulubioną, ale zawsze staram się je wybrać. Nie mam za to problemu, by wybrać utwór, który mi się najmniej podoba, a jest to wcześniej wspomniane Road Rage. Jakoś taki dla mnie bez polotu i nijakim względem innych. A zatem znalazłem naprawdę cudowny i niesamowity zespół, który zaoferował mi nie tylko porządne brzmienie, ale i niesamowicie podobny głos do wokalisty, którego niezwykle sobie cenię. Zespół wydał jeszcze jeden album, który nazywa się Legends i postaram się go w przyszłości ocenić, lecz póki co mam sporo jeszcze tworów do oceny, jednakże myślę, że nie ominę ich drugiego krążka, bo jestem ciekaw, co na nim udało im się osiągnąć. Ja wam serdecznie polecam odsłuchać ten album, bo uważam, że jest naprawdę świetny i również oczywiście zachęcam do wsparcia zespołu, by ci mogli się dalej rozwijać, dalej grać i dalej tworzyć, a myślę, że stworzą jeszcze wiele naprawdę imponujących utworów. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. Between the eyes
hej! Chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!